Witam serdecznie, kolejny raz, to już chyba 4. odcinek Czarnula Projekt. Tym razem mogę Was przywitać w naszym garażu. Jest to dopiero rozpoczęty projekt. Projekt pod tytułem Wspaniałe lata 90., czyli garaż, który będzie miał w sobie sprzęt z tamtych lat i nie tylko gadżety. Są to czasy naszego dzieciństwa. I postanowiliśmy razem z bratem stworzyć sobie taki garaż, bo akurat tutaj mieliśmy taką miejscówkę wolną. Trochę nam zostało tych sprzętów, gratów z tamtych lat i postanowiliśmy po prostu znaleźć dla nich takie fajne miejsce, gdzie można by było je trzymać, oglądać, używać i wspominać jeszcze te stare czasy. No i mi się wydaje, że idealnie pasuje do tego też 124 Coupé, które też jest z początku lat 90. Tak samo jak Altusy pewnie kojarzycie, które na razie są w agonalnym stanie, ale będziemy je odbudowywać. Wzmacniacz CD, z tyłu kineskopowy telewizor, który jest sprawny i mamy jeszcze też VHS-a, odtwarzacz, ale akurat nie tutaj. No i jeszcze wiele innych gadżetów, ale mi się wydaje, że to możemy użyć, opowiedzieć w innym vlogu, w innym odcinku, albo nawet może zaczniemy nową całkiem serię. Właśnie, a propos serii. Jest to taki pierwszy film, w którym mogę się przedstawić i powiedzieć, co robię z tym samochodem, dlaczego nagrywam i co nagrywam. Postanowiłem nagrać 2 serie, nagrywać Czarnula Projekt i będzie to seria związana głównie z remontem, naprawą, odbudową samochodu, czyli trochę technicznych spraw, trochę takich zagwózdek ala typowo mechaniczno, blacharsko, lakierniczo, bla bla bla. Wszystko, co związane jest z samochodem od strony technicznej. Wiem, że nie da się tego robić bardzo często, no bo przecież jak często się naprawia samochód? Jakbym tu mieszkał na miejscu, albo bym był mechanikiem lub mógłbym, nie wiem, codziennie prowadzić samochód do mechanika i naprawiać różne rzeczy, a jest co robić, to na pewno by było dużo ciekawego materiału, ale postaram się w miarę udostępniać te filmy, choć to nie będzie co tydzień, tak sądzę. Druga seria, jaką chcę zacząć i już zacząłem, to pewnie zauważyliście, seria się nazywa Mietas Vlog. Jest to vlog z pamiętnika użytkownika, czyli bardziej tak coś takiego jakby użytkowanie tego samochodu na co dzień lub od święta. Z czym to się wiąże, jak to wygląda, ile radości, a czasami nerwów i stresów kosztuje użytkowanie i dbanie o taki samochód. Więc taki bardziej luźny, żartobliwy trochę sposób przedstawienia, nie wiem, codzienności użytkowania tego samochodu. Więc może, zanim zacznę opowiadać trochę o tym samochodzie, chciałem Ci opowiedzieć o tym, jak to się stało, że mam ten samochód i w jaki sposób go nabyłem i ile już go mam czasu i co z nim przeżyłem. Może pokażę Wam coś w stylu Czarnula Projekt, czyli kolejny odcinek Czarnula Projekt, który mi się udało nagrać ostatnim dniem, więc zapraszam do oglądania. Święta i po świętach. Samochód dzisiaj w końcu doczekał się mycia. No i co? Pogoda jest taka, że cały czas pada deszcz, więc musiałem się schować pod dach, żeby ten samochód wytrzeć. Dobrze. Quick detailerem. Chcę go przelecieć całego i jeszcze później w środku odkurzać, sprzątać i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna sprawa. Jak dzisiaj jeszcze będę miał czas, to spróbuję zobaczyć tą klemę, czyli ten rozrusznik, który nie łączy. Najpierw sprawdzę wszystkie połączenia przy akumulatorze, jak to wygląda, przeczyścić klemy, no a później, jeżeli to nic nie da skutku, no to trzeba będzie wjechać na jakiś kanał i zobaczyć, jak to przy akumulatorze wygląda. Tu widać, połowę dachu zrobione kudekiem, połowę nie. Dopiero zacząłem. Jest mokro, więc nie jest łatwo. Ale jedziemy dalej. A przy okazji właśnie 2 miesiące samochód stał pod chmurką i były bardzo brzydkie pogody, jak widzieliście na poprzednim odcinku. I teraz mam okazję zobaczyć, co się tam działo, gdzie mi woda zacieka, gdzie się wilgoć pokazała w tym czasie. Bo to jest najlepsza opcja, żeby sprawdzić, gdzie leci, prawda? Zostawić go pod chmurką na długi czas.
Zdjąłem teraz jedną siedzisko z tyłu. Tutaj obok tej pompki, no widzę, że jest ok. Dobrze, zdjąłem siedzisko z tej strony, teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Nie przygotowałem tego prędzej, więc widzicie to na żywo. Co tu się utworzyło? Kurczę, musimy to światło lepiej ustawić. Ale uwierzcie mi, że nie widzę żadnej wody, wilgoci. Pocenia się. Tył jeszcze nie jest tak źle zrobiony, widzę. Nie jest tak źle zjedzony. Także wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie. Zobaczymy teraz przód. Aha, poznajcie moją nową lampę. Małe przestawienie światła, jestem teraz u kierowcy. I odpinamy. Szczerze, przez te 2 miesiące nie patrzyłem, nic tutaj nie sprzątałem go, nawet w środku nie odkurzałem. Dlatego widać taki syfeks. Kurczę, no. Raczej mokro nie jest. No, jedziemy w stronę pasażera. Cyk. Jak ciemno, no to sorry. Po raz kolejny przepraszam. No. Nie brakuje mi rąk, żeby tam złapać, dotknąć. O nie. O nie, przepraszam. Tutaj wody trochę jest. A więc gdzieś tutaj jest woda. No jest mokre. O właśnie. Gąbeczka nasiąknięta, proszę. I to... Dobrze, może odwrócę w tą stronę. Jest gąbka, jest nasiąknięta. I jest taka wskazówka, że tak. Nie jest to zbyt takie stare. Plus... widzę, że jest tutaj płyn do mycia auta. Szampon. Bąbelki są, piana. Ja właśnie myłem karszerem go z godzinę temu. Więc ta woda zasuwała tutaj, mi się wydaje, z góry. Czyli gdzieś kanały odpływowe. No może wyciągnę to. Kanały odpływowe gdzieś tam u góry. W tym słupku. Lub gdzieś tutaj, wiadomo, jak tu się leje wodę, tutaj może gdzieś spod szyby zapieprza. No. Także już mamy tutaj pacjenta mokrego. Woda się dostaje do środka. Wytarłem już to. Oczywiście męczy mnie i chciałem się upewnić, czy aby tutaj właśnie w tym tunelem nie pociekła ta woda. Bo to znaczy, że wtedy jest gdzieś tam z tyłu dziura albo już elektryka zalana. Ale jak otworzyłem ten tunel, spróbuję to pokazać. To wychodzi na to, że wszystko jest suche. Nie ma tu żadnej wilgoci. Ani nie ma żadnego... Z drugiej strony może tak. Nie ma tutaj żadnej wody. Tam z tyłu też, nie wiem czy to widać, też nie widzę, żeby jakoś było zamoczone. Kurczę, podejrzewam, że gdzieś tu, może z tego progu, możliwe, że gdzieś tutaj zasuwa ta woda. Albo tam z przodu właśnie. Mam jeszcze jedno podejrzenie. Tutaj, na zewnątrz. Uszczelka, która trzyma szybę. Niech to złapie mi ostrość. Jakby w tym końcu, nie chciał tu pokazać, ona w końcu, nie dolega do końca. Tu jest też taki otwór, jakby nie do końca jest złożona, że tu jest taka dziura. I możliwe, że gdzieś tutaj ten kanał nie daje rady odblokować. Będę jeszcze chciał dzisiaj przy akumulatorze zobaczyć, jak te klemy wyglądają, więc może akurat rozejrzę się za tymi tunelami. Ale chciałbym to zlokalizować, bo to jest niefajne, nie? Jak woda zasuwa do środka. Zaraz mi ktoś napisze, że tak, masz dziurę od spodu i od dołu leci ci. No tak, ale to inaczej by trochę wyglądało. Dobra, składam to, odkurzam. Trzeba posprzątać tego dziada. Wszędzie jest syfekseks. Zobaczcie, co tu jest. 2 miesiące prawie bez sprzątania. Takie są efekty. Dobra, nie przynudzam dalej.
A mój żyrandol w samochodzie wygląda zacnie, prawda? Cyk. Do sprzątania. No i co, zrobiłem próbę. Nalałem tutaj wody, takie 2 butelki, tak prosto z tego, zobaczyć jak to wszystko odbiera. No i woda nie pokazała się. Niestety. Czyli moje, nie wiem, podejrzenie, że z tego chyba były mylne. Ale znów jak lałem, to trochę przelewało się i tam leciało troszkę. Może jak ta woda nie ogarnia i tu leci, to wtedy się to dzieje. No dobra, wysączyło się. Nie wiem czy tu widać. Właśnie z tej małej dziurki wysączyło się woda po troszku. Więc chyba znalazłem przyczynę. Niestety. Może na zoomie. O właśnie, z tego wychodzi. Niewiele po jakimś czasie, ale wysączyło się. Już jestem prawie na 100% pewien, że właśnie ten mały otwór na środku teraz to jest właśnie odpływ wody z podszybia, która nie została zgarnięta odpływami, czyli tak jakby weszła w karoserię. I wydaje mi się, że ten otwór jest celowo do tego zostawiony, żeby ta woda, która nie zostanie zgarnięta, nie stała tam w karoserii, tylko spłynęła tutaj w dywanik i wsiąkła w gąbkę. Nie wiem. Weźcie mnie, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle, ale ona wygląda jakby celowo była zrobiona przez producenta, nie? No właśnie. Tak czy siak. O, szybko przewinę. Moja teoria jest taka, że woda, która leci tutaj i zostanie zgarnięta przez tą rynienkę, poleci odpływem w dół. Tak jak tutaj jest teraz widać na rysunku. Jak lałem tą wodę, tak dosyć dużym strumieniem, to czasami coś przebiło się tutaj. O, widzicie, mokre jest nawet. Tak by gdzieś tym tutaj łączeniem tej rurki dolnej z tym wylatywało i przelewało się. I wtedy tam wleci w dół i mi się wydaje, że to jest właśnie ta woda, która się tu pokazuje. I moje teraz pytanie, może wy mi powiecie, jak to tutaj jest. Wszystkie 124 mają tak, że ta uszczelka się kończy w tym miejscu? A nie idzie do końca? Bo wydaje mi się, że tak. Chodzi mi o to, że jeżeli maska jest zamknięta, to ta przestrzeń tutaj jest jakby otwarta. Czy to sprawia, że ta woda właśnie wtedy ma możliwość przelatywania i pod akumulator zlatywania i przez to się pokazuje w środku? Czy bardziej jest to tak daleko zakryte, że może być ten otwór i może celowo jest zostawiona ta przestrzeń po coś? Takie tylko moje rozkminy w tym miejscu. Aha, jeszcze teoria słabej klemy, przez to, że ten rozrusznik tak słabo pali. Klemy wyglądają na oryginalne, są dokręcone dobrze, ciasno. Jedyne co mnie zastanawia to tak, tutaj jest masowy ten główny. On jest taki zagięty mocno. Nie wiem czy tak powinno być, czy nie. Tu przy klemie wygląda jakby się trzymał się mocno, ale tutaj tak pracuje w tym miejscu. Czy czasem tutaj coś się nie dzieje? To wygląda na oryginalne, nieruszane, nie? No ale no kurczę, po latach może tu zaś nie działo, może już ten kabel jest nadpalony. Kurczę. A czy plusowy? No plusowy się wydaje bardzo solidny. Jest taki tutaj zabezpieczony jeszcze taką gumą. Tutaj nie, no to takie trochę ruchliwe jest. A faktycznie akumulator się często wyjmuje i wkłada. Co może sprawić, że to się obruszyło, no. Dobra.
Zobaczymy, czy uda mi się pokazać to. O, wyskoczyło. A jednak za bardzo się cieszyłem, bo myślałem, że udało mi się znaleźć przyczynę tego rozrusznika. Teraz dobrze kręcił. Dobra, teraz próba numer 2. Znów dobrze kręcił. Próba numer 3. No dobra, na razie widzę, że kręci dobrze. I już mówię, co zrobiłem. Tak jak podejrzewałem i wy też. Tutaj wziąłem takiego izolu, to jest do połączeń elektrycznych. Wypsikałem tu wszystko. Odkręciłem tą klemę, jeszcze raz ją wyczyściłem w środku papierkiem i psikałem to wszystko tym izolem. Dokręciłem jeszcze raz i plusową też. Odkręciłem, wyczyściłem i przykręciłem. No i na razie widzę, kręci dobrze. Zobaczymy. Tak jak widzieliście, udało mi się trochę sprzątać ten samochód, w końcu ogarnąć po takim długim użytkowaniu. Niestety ta woda pokazała się. No nie martwię się za bardzo, bo wydaje mi się, że tak jak mówiłem na tym filmie, że to jest tylko kwestia tych uszczelek i tam dobrego zagospodarowania tego, co będziemy robić przy renowacji. Ale woda w środku to jednak woda w środku, co sprawia, że raczej będę unikał teraz użytkowania w ogóle w deszczu i w wodzie, bo nie wiem, czy to idzie z góry, czy z dołu, no i po co tam ma się lać woda. Tak czy siak rozrusznik kręci dobrze, lepiej, ale znów jak wjeżdżałem do tego garażu, to znów mi raz się zatrzymał, także ja nie wiem, chyba będzie jednak trzeba to profesjonalnie się tym zająć i kompleksowo trzeba będzie sprawdzić, co się dzieje, gdzie tam ugniło, gdzie tam nie łączy, bo no, przy automatycznej skrzyni szczególnie sprawny rozrusznik to jest sprawne auto. Jak rozrusznik się zatrzyma, to auto stoi. Laweta, prawda? Więc to w kwestii Mietas Vlog. Co będzie dalej, jak to wygląda, za chwilę powiem. A teraz krótką sobie ściągawkę przygotowałem. Chciałem Wam opowiedzieć trochę o historii tego samochodu w moich rękach. Jak to się stało, jak to wygląda, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. Cała historia z tym samochodem zaczyna się w 2009 roku. To było chyba lato. Dokładnie nie mam dat, ale mniej więcej pamiętam, że to było lato albo końcówka lata. W końcu udało mi się uzbierać pieniądze na ten samochód i postanowiłem kupić wymarzone 124. Wtedy na początku szukałem w każdym silniku, czyli 2.3, 2.2 nawet. Interesował mnie bardziej stan niż wersja, bo z jakichś poprzednich doświadczeń raczej wiem, że w lepszym stanie samochód lepiej dać trochę więcej, ale mieć w dobrym stanie kompletny samochód, a nie jakiegoś sztrucla. No i co, no trochę szukałem, ale przez namowę kolegów, którzy sobie też zaczęli kupować wymarzone auta, trochę zostałem taki nakręcony, żeby jednak w tą największą wersję silnikową iść. 3.2 w największym wypasie, czyli poczekać, odłożyć, dołożyć i kupić wypasa, bo to zawsze będzie większa frajda, fajnie się jeździ takim wypasem. No i co? No i poczekałem, odłożyłem jeszcze z pomocą rodziny. Udało mi się uzbierać na wersję wypasową. Wtedy w tamtych czasach 3.2 na wypasie to tak chodziły po 18, po 20 tysięcy w Polsce. Ja mówię w Polsce tylko, bo takie szukałem w Polsce. Więc 20 tysięcy to była taka cena mniej więcej złotych. To było ile? 13 lat temu, nie? 14, więc trochę dobre ceny, ale to auto też nie było stare wtedy. 16, 18 lat, tak? Dobrze liczę, no. Chyba tak. Matematyka na żywo to zawsze wychodzi ciekawie, więc wracając do tego tematu, no i co, no i oglądałem parę sztuk, oczywiście wszystkie te wypasowe wersje zawsze trochę łączyły się z ciekawymi ludźmi, którzy je mieli, bo w jednym momencie już miałem kupić jeden samochód, ale w ostatniej chwili się cofnąłem, bo wyszło dziwnie i mógłbym się nabić na minę, nie wiem jak to się stało, raczej jak to było tak naprawdę, bo się wycofaliśmy, cofnąłem do domu.
zrezygnowałem z kupna, choć już powiedziałem tak, ale przed dokumentacją się cofnąłem. Nie chcę już tutaj mówić o szczegółach. No i w końcu znalazłem w Katowicach ogłoszenie takie i powiem szczerze, zdjęcia nie były zbyt ciekawe. Ktoś za bardzo dobrze nie zrobił tych zdjęć, ale wersja wszystko silnikowa, bla bla bla. Miałem akurat przy okazji, tam jechałem też w pewnym celu w te okolice, mówię dobra, jedziemy, nie? No i pojechaliśmy, oczywiście spotkaliśmy się pod tym Spodkiem w Katowicach, jest też ciekawe miejsce, no i przyjechał ten sprzedawca, pokazał mi samochód, obejrzałem go, no kompletny, fajny, wiecie, widać, że był jakiś malowany ostatnio lub jest taki odświeżony, detailingowany. No i co, przejechaliśmy się raz, drugi, trzeci, no i mówię, okej, biorę, no. Już byłem troszeczkę taki po tych przejściach poprzednich, że jeżeli coś wszystko się zgadzało, to mówię, dobrze, biorę, bo już troszkę mi tak to na nerwy wchodziło. Poszukiwałem ten samochód chyba z rok czasu, z półtorej, ale no wiadomo. Za długo by mówić, jak to było. Więc ten samochód trafił w moje ręce 2 dni później, bo najpierw tam musiałem zaliczkę i musiałem po pieniądze, no nie chciałem od razu, więc 2 dni później chyba sprowadziłem go do domu, czy na drugi dzień. No i kurczę, no i to był... Bardzo byłem podniecony, zafascynowany tym samochodem i dopiero zacząłem odkrywać tajniki, specjalne cechy coupé, że wiecie, jak to wygląda, jak się tym jeździ. Wiadomo, podobnie jak z sedanem, ale to była 3.2 wersja, większa moc, 220 koni, no fajnie się tym jeździło. Niestety nie mogłem tego samochodu używać na co dzień i wziąć go do siebie, bo nie mieszkałem w Polsce wtedy, a tam, gdzie mieszkałem, nie można było, znaczy to było zbyt kosztowne i trudne, żeby ten samochód sprowadzić. Więc tak naprawdę ten samochód przez te 10 lat, 12 lat stał u moich rodziców na wsi. Po drodze używałem go tylko na urlopy, w czasie urlopów i świąt, jak przyjeżdżałem tutaj. Ale wiecie, po drodze się wydarzyło trochę tych rzeczy. Właśnie mam tutaj taką listę. Nie chcę przedłużać tego filmu, więc może tylko szybko powiem, że w 2011 roku jechałem na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu nie tylko wyprzedzałem w takim trochę niefajnym miejscu i musiałem po prostu musiałem dać do oporu gaz, żeby schować się, no i niestety była dziura w drodze. Jak mi zawaliło prawe chyba koło w tą dziurę, to wyobraźcie sobie, ukręciła mi się półoś. Momentalnie. Naprawiłem to w tamtym mieście, w którym się to stało, dzięki dobroci i pomocy dobrych ludzi i znajomych. Wyszło na to, że ta półoś już była troszkę ukręcona, nadpęknięta i po prostu ten moment, kiedy ja uderzyłem, ją dokończył. Ale wyobraźcie sobie, ukręcić półoś. Drut gruby ukręcił się w połowie, nie? Pękł. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, w 2013 roku uszkodziłem miskę olejową, gdyż jechaliśmy razem z bratem i z tatą, do sklepu po zapasy destylacji. No i niestety kierowca pierwszy raz jechał tym samochodem lub drugi, ale na co dzień nim nie jeździł, nie wiem, i no źle przybrał tam pewną górkę w bramie, ten zaczep. No i urwaliśmy tą miskę, nie? Olej wyleciał. Też musiałem naprawiać tą miskę całą. Był podniesiony silnik, zdjęta miska spawana, aluminium było spawane, amelinium i tak dalej. W 2013. No i przy okazji, jak już było to robione, to też była zrobiona ta konserwacja. Pierwsza konserwacja. Tak naprawdę to było tylko, wiecie, takie zdrapanie tam, gdzie rdza odchodzi i takimi środkami trochę lipnymi i zabiteksowane. No. Wytrzymało to trochę, ale no tylko trochę. Dzisiaj to już odpada, no i trzeba się zająć tym porządnie. Ale to mówię tak przy okazji, tylko że takie coś było wykonane wtedy. W 2014 roku znów była przygoda. Podłączenie było prostownika do samochodu w odwrotny sposób. Plus prostownik miał jeszcze tą funkcję startu. Stary prostownik, który widzieliście na jednym z moich poprzednich filmów, to on sprawił, że poszedł odwrotny prąd.
wysoki na cały samochód. Momentalnie. Wiadomo, to wystarczyła sekunda, no bo tam się skapnęli już, że odwrotnie, nie? To ja nie byłem, tylko ktoś inny to podłączał. No i żeby mi naładować akumulator. No i niestety poszło to, co na stałym prądzie, czyli alternator się spalił się, moduł komfortu, sterownik silnika też się spalił i jeszcze tam chyba jakieś drobne rzeczy, podświetlanie temperatury zewnętrznej i jeszcze wyobraźcie sobie, kierunków nie było wcale. Szukaliśmy dosyć długo, wszystko udało się naprawić, nowy alternator po regeneracji, bla, bla. Kierunków nie mogliśmy znaleźć, cały układ rozpisany, co, gdzie, jaki jest przełącznik, wiecie, tam wszystko żeśmy przebadali, przepatrzyli i nie. I na końcu zostało co? Żarówki się spaliły. 4 żarówki się w tym samym czasie spaliły. Od kierunków. To taka ciekawostka, że instalacja wytrzymała, a żaróweczki się 4 na raz spaliły. To było w 2014. W 2017 roku około, albo trochę wcześniej, muszę znaleźć, miałem małą przygodę parkingową, czyli ktoś mi wjechał w błotnik prawy, tu w tym miejscu, tylko z prawej strony. Jak znajdę to zdjęcie, to w tym momencie właśnie załączam to zdjęcie. Także to był prawa strona tylna, ten błotnik tutaj był wniecony, tak jak widać na tym zdjęciu. To była taka przygoda, więc naprawione to było. Przy okazji był taki remont trochę zawieszeniowy wtedy. Już nie pamiętam, nie mam tej listy, miałem rozpisane, co tam było wymienione. Razem ze sprężynami z przodu, które jedna mi z nich pękła. Niestety założyliśmy tanie sprężyny, jakieś podróby nowe, no i siedzi trochę niżej, tak jak widzicie teraz. Nie wiem, czy to wina tych sprężyn, czy nie. Już teraz nie będę szedł w takie taniości, bo po latach mi się to właśnie mści, tak jak teraz, że muszę znowu kupić. Boże, już ten odcinek taki długi. Więc wtedy właśnie zrobiłem też remont zawieszenia. Na tyle, na ile był zrobiony. Pamiętam, że chyba wtedy też kupiłem nowe opony. Nie wiem, czy zimowe kupiłem prędzej, ale letnie kupiłem jakoś chyba wcześniej, a później zimowe, jakieś rok czy 2 później. Też na fajne oponki na te 17 AMG, bo teraz jest na 15, a 17, jak widzieliście na poprzednim odcinku, czekają. Wtedy to było właśnie w 2017. W 2022 znowu na urlopie przyjeżdżam, odpalam samochód, a samochód nie chce zapalić, albo chodzi prycha. No niestety przepływka poszła. Udało mi się to zdiagnozować dzięki temu, że użyłem starego laptopa brata i miałem ten taki adapter na OBD i program, już nie pamiętam, HFM Scan, czy coś takiego się nazywa. Mam ten program i podłączyłem go pod ten program i mi pokazało na żywo, że przepływka. Kupiłem Pierburga, zamiennik, no i niestety podłączyłem, no i nie chodził. Chodził, jak się rozgrzał, jak się jechało to tak, ale później na wolnych obrotach przerywał, po zapaleniu, jak był zimny to prychał i dojeżdżam do skrzyżowania, wiecie, do czerwonego, nie? Albo do stopu. Zatrzymujesz się, no i ruszasz. Jak dajesz gazu, to on wtedy w tym momencie zgasł. Zanim zapalić, wiadomo, to jest automatyczna skrzynia, też musi przełączyć, nie? To było trochę problematyczne, nie ruszałem tego samochodu, zostawiłem go w garażu. Mówię, dobra, następny urlop coś wymyślę, pewnie mnie czeka, wiecie, kupno nowej przepływki Boscha. Przeoszczędziłem, bo mnie bolało trochę, żeby 500 czy 600 euro dać za przepływkę, no ale cóż. No ale co, zostało auto na kilka miesięcy, wracam znowu na kolejny jakiś tam weekend, chyba przyjechałem wtedy i mówię, dobra, odpalę, przegrzeję go, nie, i oczekując, że będzie prychał, przychodzę, zapalam, pali jak normalnie i jeździ do tej pory. Wyobraźcie sobie, 3-4 miesiące to było później. Samochód jak ręką odjął. Nic nie było robione, nic nikt nie grzebał, a przepływka jakby uspokoiła się i działa. Także do tej pory to działa i dlatego nie kupiłem już kolejnej, tylko zostałem na tym Pierburgu. Taka ciekawostka. No i też taka historia już się trochę kończy, bo docieramy do tego momentu, gdzie właśnie postanowiłem ten samochód odbudować i zacząć go użytkować też częściej. Już nie będzie czekał go los znowu stania w garażu, bo jakby parę rzeczy sobie przemyślałem, parę spraw
wziąłem pod lupę jeszcze raz, jak to wszystko się odbywało i postanowiłem, że ten samochód będzie bardziej żył. Bo jest zbyt fajny i zbyt ciekawy i za mało unikatowy, żeby go trzymać pod kocem i czekać, aż zyska na wartości, bo to nie jest biały kruk tych samochodów tłukli, wiecie ile, nie? W wersji coupé trochę mniej, ale no wiecie, no to jest takie... długo by się rozwodzić. Samochód będzie zrobiony kompleksowo, zabezpieczony i myślę go używać. Może nie zimą w soli i śniegu, ale raczej będzie cały rok używany w dobrą miarę pogodę. Na weekendy, tak, no bo przecież kogo by było stać, żeby tym codziennie jeździć. Niektórych stać, ale mnie na przykład nie. I różnicą będzie ta, że to nie będzie stało tutaj w garażu gdzieś i czekało tylko raz na 3 miesiące odpalane, tylko będzie raczej częściej. To jest takie moje właśnie plany są. Pytania, ktoś się pytał jakieś spalanie, chyba nie na moim kanale, ale spalanie. No spalanie trzyma się 9,5 w trasie przy 110 do 120, delikatna jazda. Przy tak 130, 140, ale wiecie, bez szaleństw to też tak dycha ponad, nie, no wiadomo, jak się ciśnie 160, 170, trochę go przegoniłem, no to tam i tam 12 i 15 może nie, ale 12 też ponad, nie, wychodzi. W mieście to jest inna sprawa, czy jak się po wioskach dookoła komina jeździ, czy po mieście to już no 15, 16 to też potrafi zjeść, paliwo ucieka strasznie, więc raczej jakbym mieszkał w mieście, to bym jeździł, nie wiem, na drugi koniec miasta bym jeździł tramwajem, a to bym brał na przykład na przejażdżki na wieś albo gdzieś tam nad morze, w góry, bo jak się jedzie w trasie, to naprawdę 10 litrów benzyny tragedii nie ma. Zrobiłem nim ile? Miałem właśnie sprawdzić. Miałem sprawdzić, a spojrzę, nie? 257, 8. Czyli zrobiłem z nim 3000 km od października. Tak? Od października. Od listopada pierwszego. Wtedy co go wziąłem na te 2 miesiące, 1,5 miesiąca. Więc 3000 km zrobiłem. Wszystko działa, pryka, w deszczu stał, w śniegu, jak widzieliście. Jedynie tamto z prawej strony na dole, co mi wyszło. To jest taka nowość. No cóż, chcę już kończyć, bo już to zbyt długo trwa. Chciałbym kontynuować dalej te vlogi. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani i ciekawi, co tam się dzieje. Cała właśnie frajda polega na tym, żeby razem z widzami, których już jest 44 chyba, subskrybentów jest 44, żeby razem to wszystko ciągnąć dalej i robić ten samochód, odbudowywać, ciekawostki, zagwozdki. To mnie bardzo ciekawi i to motywuje też, bo nie robię tylko tego dla siebie, ale też robimy to razem i nie jestem żadnym znawcą, nie znam się, to nie jest poradnik, to jest po prostu tylko taki luźny vlog i luźne spostrzeżenia i przemyślenia. Mam nadzieję, że pociągnę ten temat dalej i będziemy dalej oglądać i widzieć, co się dzieje z tym samochodem. Możecie komentować, możecie pisać, oczywiście bez wulgaryzmów, przekleństw, bo obrazić też trzeba umieć. I nie, ale wracając tak do szczerości, to mam nadzieję, że to dalej pociągnie i będzie można później wrócić jako taki zwykły vlog do tego. Dziękuję za uwagę. Tym razem bardzo przedługi vlog w naszej świątyni, która dopiero się tworzy. W miarę okazji będę tutaj nagrywał też, ale głównie to będą pewnie vlogi takie gdzieś w terenie. Vlogi lub projekt Czarnula. A o tym garażu i o tym, co się będzie tu może działo, to może kiedyś nakręcimy oddzielny vlog. Jak Was to interesuje, to piszcie, coś możemy nagrać, nie ma problemu. Dziękuję za uwagę, za mój przedługi wywód, tym razem trochę w innej scenerii. Dzisiaj samochodem się trochę zająłem, jeszcze trzeba się zająć skórą, bo chciałbym ją nasmarować, no ale to wiecie, natłuścić, że tak powiem. Ale to może jeszcze. Jakbym jeszcze nic nie nagrał, nie wrzucił, to życzę Wam szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego i będę Was informował na bieżąco, co się dzieje w kwestii renowacji. A tymczasem Borem lasem. Cześć.